Zniszczyłem Real Madryt w karierze menadżera w FC24, więc jeżeli jesteś kibicem Realu, lepiej wyłącz ten odcinek. Zaczynamy naszą karierę. Nowym trenerem Realu Madryt zostaje znany i lubiany w Madrycie Gerard Piqué. A jego celami na ten sezon będzie zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii, wygranie Pucharu Króla i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W klubie wita nas kapitan Realu Nacho Fernandez, a Gerard Piqué bardzo się z tego powodu cieszy i czuje, że wspólnymi siłami osiągną naprawdę wiele. To może być ciekawa kariera. Skoro jest nowy trener, to muszą być też duże zmiany, także wszystkich piłkarzy, kluczowych piłkarzy wystawiamy na listę transferową. Pierwszym transferem Gerarda Piqué będzie transfer kluczowego zawodnika z FC Barcelony. Może nie kluczowego dla Barca, ale na pewno kluczowego dla Realu Madryt, patrząc na przewidywany skład na ten sezon. I będzie to nie kto inny jak Oriol Romeu. I po latach Piqué spotyka się z Xavim, aby po znajomościach dopiąć transferu za darmo, ponieważ będzie to wymiana zawodnikami. Do Realu przyjdzie Oriol Romeu, a do Barcelony odejdzie mało doświadczony na hiszpańskich boiskach Bellingham. Wydaje mi się, że wszyscy kibice Realu są zadowoleni, bo to naprawdę bardzo dobry transfer. Jeszcze tylko symboliczne 10 milionów euro za podpis i witamy Oriola w Realu Madryt. Skoro mamy już niesamowitego pomocnika, czas na transfer kogoś do przodu. A jako że nazwisko Hazard jest bardzo uwielbiane przez kibiców królewskich, Gerard Piqué bardzo dobrze o tym wie i postanawia kontynuować tę przygodę i sięgnąć po brata Edena, Thorgana Hazarda. 50 milionów euro dla Anderlechtu i Real ma nowego piłkarza. Kapitan Realu chyba wyczuwa, że coś jest nie tak, także odpowiadamy, że to nie jego interes. A Mendiemu i Carvajalowi, którzy są zdziwieni, że wylądowali na liście transferowej, odpowiadamy, że potrzebujemy dużo pieniędzy. Przyjmujemy oferty za naszych młodych piłkarzy, a Borussia Dortmund proponuje nam ponad 42 miliony euro za Toniego Kroosa. Lecz jako, że Kroos ma już swoje lata, zbijamy tą cenę do 22 milionów. W międzyczasie akceptujemy oczywiście wszystkie inne oferty. Kroos nie dogaduje się z Borussią Dortmund, a więc skoro Niemiec nie dogadał się z Niemcem, to jak ma dogadać się z Gerardem Piqué? Także Toni Kroos wylatuje z Realu Madryt, ale żeby było mu raźniej, zwolniony zostaje z klubu również jakiś tam Chorwat. Dwóch pomocników odeszło, także pora wzmocnić środek pola i kolejnym transferem będzie transfer pana piłkarza Grzegorza Krychowiaka. Żeby zaoszczędzić na tym transferze, Piqué oferuje w zamian Winiego, ale klub Polaka nie zgadza się na te warunki. Ale za naszego młodego piłkarza plus 70 milionów euro akceptują ten transfer. Grzesiek chce zarabiać tylko 44 tysiące tygodniowo, ale jako, że jest to legenda, podbijamy mu stawkę do 344 tysięcy i zostaje naszym piłkarzem. Zarząd Realu twierdzi, że to nieudolne negocjacje, ale Piqué jakoś się tym nie martwi. Akceptujemy transfer Valverde do Manchesteru United. Zgadzamy się również na transfer Rudigera, Fernandeza, Alaby i Courtois. Barcelona przychodzi do nas po Rodrigo, a jako, że jesteśmy im wdzięczni za transfer Oriola Romeu do nas, zrobimy im małą promocję. Zatem nie 115, a równe 100 milionów za Brazylijczyka. Zgadzamy się na wszystkie inne oferty za naszych piłkarzy. Dostajemy kolosalną ofertę za Winiego, ale nie chcemy, żeby Pep Guardiola przepłacił na tym transferze i oferujemy 99 milionów. Eder Militao prawdopodobnie odejdzie do Newcastle, zatem potrzebujemy środkowego obrońcy klasy światowej i może być nim na przykład Harry Maguire. Oferujemy 50 milionów za Maguire'a, a Manchester United się zgadza. Najlepszy obrońca na świecie wylądował w Madrycie, a Gerard Piqué go wita z telefonem w ręce. Mamy już jednego obrońcę, ale potrzebujemy ich dwóch, także Jan Bednarek staje się naszym celem transferowym. 50 milionów za Bednarka i Southampton się zgadza. Witamy kolejnego Polaka w Realu Madryt. Stop! Żeby nie było, że nienawidzę Realu i dlatego wymyśliłem taki odcinek, to już tłumaczę, że pomysł na ten odcinek powstał nie wiedząc, jakim klubem będę grał. Co prawda jestem kibicem Barcelony, ale i tak ostatecznie to koło fortuny zadecydowało, że będzie to Real. W Madrycie brakuje złotej piłki, ale jest taki pan, który ma tych złotych piłek całą masę. Jest to Leo Messi i jego postaramy się ściągnąć, ale nie w roli zawodnika. On ma przyjechać tutaj na wakacje,
zaprezentować swoją kolekcję nagród indywidualnych i to wszystko. Ale jak Messi przyjedzie do nas na wakacje, będzie potrzebował jakiegoś kierowcy, służącego, a Cristiano Ronaldo ma chyba całkiem spoko fury, nie? Oferujemy 400 milionów euro za Leo Messiego, Inter Miami się zgadza. Dorzucamy jeszcze bardzo dobrą pensję dla Argentyńczyka i najlepszy piłkarz na świecie ląduje w Madrycie. Cristiano Ronaldo może stać się najlepiej opłacanym szoferem na świecie, ale na te warunki się nie zgadza. Tak wygląda skład przed pierwszym meczem ligowym, z Bednarkiem Krychowiakiem i Oriolem Romeu m.in. w podstawowej 11, a na ławce rezerwowych mamy takie piłkarzy, a Leo Messi na samym końcu oczywiście, on tutaj sobie ma wypoczywać. Przed nami pierwszy mecz ligowy, na wyjeździe Real mierzy się z Athletic Bilbao i wygrywa 0-3, także coś tu poszło nie tak. Akceptujemy oferty za Tchouameniego i Brahima oraz za Davida Alabę, który jeszcze nie zmienił klubu. W drugim meczu Real remisuje z Almerią 2-2, a w kolejnym spotkaniu przegrywają 3-0 z Celtą Figo, także maszyna ruszyła. Ostatnie 10 godzin okienka transferowego, także pora w końcu załatwić tego szofera Leo Messiemu. Tym razem wszystko się udaje i Cristiano Ronaldo wrócił do Realu Madryt. Nawet sam Messi go przywitał. Pique rusza po ostatniego zawodnika w tym okienku transferowym. Luka Jovic kiedyś miał być gwiazdą królewskich, ale mu nie wyszło i Pique ma nadzieję, że teraz też mu nie wyjdzie. 50 milionów za Serba i transfer sfinalizowany. Ze względu na problemy finansowe FC Barcelony, Pique postanawia wspomóc Blaugrane kwotą 370 milionów i Xavi jest wdzięczny za ten gest. A tak wygląda ostateczny skład Realu na ten sezon. Kepa na bramce, na obronie Maguire, Bednarek, Krychowiak, Romeu, Mount w pomocy, Luka Jovic jako dziewiątka. Real przegrywa z Getafe 3-1, z Realem Sociedad remisują 1-1, a w pierwszym meczu Ligi Mistrzów wygrywają 1-0 z Unionem Berlin. Ale Pique jest spokojny, bo w derbach Madrytu przegrywają 4-1. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów przegrywają 2-1 z Napoli, remisują 2-2 z Bragą, w rewanżu wygrywają 3-2, przegrywają 2-3 z Napoli, a w ostatnim meczu w Berlinie wygrywają 0-2. Po fazie grupowej Ligi Mistrzów zajmują drugie miejsce, a w El Clasico przegrywają 2-1. Na półmetku rozgrywek Real jest na ostatnim miejscu w lidze, a liderem jest FC Barcelona. W pierwszym meczu 1/8 Ligi Mistrzów z Arsenalem przegrywają 4-1, a w rewanżu w Londynie przegrywają 1-0. A mecz remisowy z Osasuną, który skończył się wynikiem 1-1, był ostatnim meczem Gerarda Piqué na ławce trenerskiej Realu. Zarząd Realu w końcu nie wytrzymał i rozwiązał z nim kontrakt. Przechodzimy na koniec sezonu, ostatecznie Realowi udaje utrzymać się w lidze, zajmują 14 miejsce, a mistrzem zostaje FC Barcelona. Tak prezentują się statystyki poszczególnych piłkarzy Realu po pierwszym sezonie, a my zaraz przeniesiemy się na koniec drugiego sezonu i zobaczymy, czy w tak krótkim czasie Realowi udało się odbudować. Drugi sezon za nami i Real zostaje mistrzem, nie wiem jak to jest możliwe. Zaraz przekonamy się, jakich piłkarzy miał Real na ten sezon, bo wątpię, że mogliby wygrać ligę, mając takich piłkarzy jak w tamtym sezonie. Najlepszym strzelcem zostaje Rafinha z Barcelony, ale widzimy tutaj Messiego, który ma 12 trafień. Messi jest najlepszym asystentem w lidze, a najlepszym bramkarzem w lidze zostaje Provedel z Realu Madryt. Nie wiem co to za typ. I teraz widzimy dokładniejsze statystyki piłkarzy. Jak możemy zobaczyć, Messi i Ronaldo zagrali dużo meczy, także to mogło wpłynąć na to mistrzostwo. Ale ostatecznie to Luka Jovic ma najlepszą średnią ocenę. Zerknijmy na overale tych piłkarzy, których możemy zobaczyć. Leo Messi overall 83, Ronaldo już poniżej 80. Krychowiakowi też strasznie spadła ta ocena ogólna. Jesteśmy na końcu ostatniego, już trzeciego sezonu. Real na 4. miejscu w lidze, Barcelona zostaje mistrzem. Najlepszym strzelcem zostaje Rodrigo z Barcelony, tuż za nim Beumo z Realu Madryt. Tak wyglądają najlepsi asystenci, a tak najlepsi bramkarze w lidze. W Pucharze Króla Real w półfinale odpada z Celtą, która ostatecznie wygrywa trofeum, a w Lidze Mistrzów Real nie wychodzi z grupy i trafia do Ligi Europy. Tam w dwumeczu pokonują Wiktorię Pilzno,
wygrywają z Manchesterem United, w ćwierćfinale pokonują Wolfsburg, w półfinale są lepsi od Bragi, a w finale wygrywają 2-0 z Interem i zdobywają trofeum. To tyle w tym odcinku, wbijaj na inne filmy na kanale, na przykład na ten, który wyświetli Ci się za 3, 2, 1.